Hej, stwierdziłem, że może fajnie byłoby wprowadzić jakiś nowy formacik. Trochę mi tego brakowało i pewnie wam też, więc teraz będę się starał wrzucać filmy w formie takich krótkich wideo-esejów na temat jakichś moich przemyśleń na dany temat. To się chyba źle powiedziałem. Temat. Co to o mnie świadczy jako o poważnym wideoeseiście? Chyba powinienem sobie darować, zanim zacząłem. W każdym razie te formaty semi-commentary czy 5 odkryciek dalej będą co jakiś czas na kanale się pojawiały. To jest po prostu jakby forma urozmaicenia kontentu i tego, żeby zająć się troszeczkę czymś innym, żeby się nie wypalić. Bo chyba dosyć głupim byłoby szukanie po prostu osób, do których mogę się przywalić na siłę. Raczej chodzi tutaj o coś, co czuję potrzeby, żeby to skomentować. Wracając do dzisiaj, koniecznie dajcie mi znać potem w komentarzach, co sądzicie o takiej formie, czy wam się to podoba, czy w ogóle chcecie to oglądać, bo jak nikt nie będzie tego chciał oglądać, to ja dla siebie nie będę nagrywał. Też od razu uprzedzam, że to nie są żadne filmy naukowe, czasami będę bazował na jakichś danych konkretnych czy akademickich źródłach, ale raczej wolałbym to utrzymać w formie właśnie takiego wideo-eseju, w pewnym sensie mojej opinii, czy jakiegoś tam przemyślenia, czasami bazując na jakichś konkretnych faktach. Dobra, bo ile można? Lecimy. Dzisiejszym tematem jest muzyka, a raczej jak do tego doszło, że niemal każdy może muzyki nie tylko słuchać, ale i ją tworzyć. I czy to dobrze? Na początku zacznijmy od definicji muzyki. No, żartuję. I spójrzmy na najnowszą historię rynku muzycznego, zarówno z perspektywy twórców, jak i odbiorców, chociaż coraz częściej dzisiaj te obie role stają się sobie równoległe. Proces, który rozpoczął się w okolicach lat 2000, można nazwać demokratyzacją muzyki i ogromną rolę odegrał w tym internet. Do pierwszej połowy lat 90. muzyki słuchało się na kasetach, płytach i w radiu, przeważnie. W 2000 roku internet stał się o wiele bardziej powszechny. Coraz więcej przedsiębiorców przenosiło swoje sklepy muzyczne do sieci i od tamtej pory albumy można było kupować nie tylko w formie fizycznej, ale i cyfrowej. Czyli płyty kupuje coraz więcej osób, rynek ma się świetnie, sprzedawcy się bogacą, artyści się bogacą, żyjemy w muzycznej utopii, tak? No, nie do końca. Przynajmniej nie dla artystów i właścicieli sklepów muzycznych. Spójrzcie na ten wykres. Niewiele wam mówi, ja wam powiem. Przedstawia dochody ze sprzedaży muzyki pomiędzy 99 a 2009 rokiem, czyli w okresie rozwoju technologii, cyfryzacji i internetyzacji. Spadek był przepotworny. Ludzie coraz częściej wydawali pieniądze nie na albumy, ale na koncerty, żeby posłuchać muzyki na żywo i zobaczyć swoich ulubionych autorów. Ale nie oznacza to przecież, że ludzie słuchali muzyki raz albo kilka razy do roku. Przyczyna była inna. Napster. Jedna z największych rewolucji w świecie muzycznym od kilku dekad, która zwiastowała zupełnie nową erę w podejściu do dystrybucji muzyki, komfortu oraz dostępności. Napster zaczynał jako platforma, na której każdy kompletnie za darmo mógł pobrać sobie utwory wrzucane przez innych użytkowników i samemu robić dokładnie to samo. Pełnił on już wtedy funkcję semi-portalu społecznościowego, kręcącego się oczywiście wokół wymiany plików MP3, a nie form tekstowych. I choć dziś brzmi to jak coś oczywistego, sukces Napstera, wokół którego narosły potężne kontrowersje, nie wziął się oczywiście z rewolucyjnego faktu istnienia w internecie, ale z tego, że ludzie po prostu piracili na potęgę. Piractwo jeszcze nigdy nie było tak proste i skuteczne. Oczywiście istniało wcześniej, ale wiązało się z jakąś formą wysiłku fizycznego. Trzeba było kupić tę płytkę, wrzucić ją do napędu i zgrać pliki, a w przypadku kaset sprawa była bardziej skomplikowana i często każde kolejne przegranie oznaczało utratę jakości. Piractwo internetowe było więc zadrą w tyłku nie tylko rynku muzycznego, ale i czarnego rynku, czyli pana Andrzeja, który wcześniej stał sobie pod stadionem i jakimś dziwnym trafem miał kasety i płyty 5 razy tańsze niż w sklepach. Po 2 latach istnienia platforma doczekała się sporych kłopotów prawnych ze względu na nielegalną dystrybucję, ale ziarno zostało zasiane. No i ostatecznie nie umarła. Kilka lat później debiutuje iTunes od Apple i chociaż dzisiaj kojarzymy go z ogromną, bogatą platformą, tak naprawdę na początku nie był absolutnie żadną konkurencją dla Napstera. Ale za to prezentował całkiem ciekawą ideę, łącząc ideę dystrybucji internetowej z legalną sprzedażą. Można było kupować pojedyncze utwory
utwory za 99 centów, co w pewnym sensie także odzwierciedla ewolucję w słuchaniu muzyki. Tego, że rzadziej słuchamy całych albumów, a częściej pojedynczych utworów. Ale i taka formuła nie odniosła zbyt dużego sukcesu. Miliony użytkowników Napstera potrzebowały silnego argumentu, żeby chcieć płacić za muzykę. No a trzeba przyznać, że problem był horrendalnych rozmiarów. Wedle serwisu Big Champagne Media Measurement w 2010 roku 90% nabytych utworów trafiło w ręce słuchaczy za sprawą piractwa. Tylko 10% muzyki, w sensie płyt, utworów, zostało nabytych legalnie. W tym samym czasie zaczyna się też wielkie boom na serwisy streamingowe, które są ostatnim punkcikiem w tej historii. Skoro tej lawiny piractwa nie da się zatrzymać, to trzeba znaleźć inne rozwiązanie. Jak Spotify działa, wszyscy wiedzą. Wszyscy słuchać mogą za darmo, ci, którzy płacą, nie mają reklam i mogą na czas abonamentu wypożyczyć nieograniczoną liczbę utworów, by słuchać ich offline. Nikt mi za to nie zapłacił, a mógłby. Spotify, odezwijcie się tam do mnie, się dogadamy. Coraz łatwiej zaobserwować to zjawisko, co w social mediach. Zamiast pozostawać jedynie odbiorcami treści, coraz częściej stajemy się także jej twórcami. Ciężko mi to zweryfikować, ale wydaje mi się, że dzisiaj twórców muzyki jest znacznie więcej niż wcześniej. I tak piję tutaj do rapu, trapu i pochodnych. I dlaczego wcześniej wspomniałem ten termin demokratyzacja muzyki? Bo teraz zarówno słuchać muzyki, jak i tworzyć muzykę może niemal każdy. Niemal, bo wymogiem jest posiadanie internetu i komputera lub powiedzmy tabletu. Ściśle powiązane jest to z tą całą historią, którą usłyszeliście, dostępem do internetu oraz piractwem. Platformy takie jak YouTube pozwalają kompletnie za darmo zdobywać wiedzę na temat obsługi programów. Nie wydając pieniędzy możecie pobrać zarówno darmowe, jak i płatne programy, oczywiście nielegalnie. Nie musicie mieć wykształcenia muzycznego, część wiedzy nie jest ekskluzywna, a branża jest zdominowana przez samouków. I co to oznacza dla branży? I z jednej strony chciałoby się powiedzieć, okej, super, świetnie, jest coraz więcej artystów, panuje większa różnorodność, im więcej twórców, tym lepiej, jest czym wybierać, a nawet osoby, które zaczynają w swoim malutkim pokoiku, mają szansę kiedyś podbić świat. Takich historii jest bardzo wiele i wydaje mi się, strzelam, że znaczna część obecnej mainstreamowej sceny rapowej to właśnie samoucy. Spójrzcie na Younglina, właściwie ojca sceny cloudowej. Na początku coś, co miało więcej wspólnego z żartem, memem, zabawą formą dla samej zabawy. Teraz znacznie dojrzalszy, świadomy artysta, którego słuchają miliony osób na całym świecie, a jego wkład w muzykę jest nieoceniony. Autorzy coraz częściej wypuszczają swoje płyty za darmo, wiedząc, że i tak muszą być dostępne na YouTubie, SoundCloudzie lub Spotify. W przeciwnym wypadku pozbawiliby się głównej metody promocji. A ludzie płyty i tak kupują, albo w ramach rekompensaty czy uznania, albo dlatego, że lubią mieć je fizycznie, kolekcjonują je. Ale to tylko jedna z opcji. Tak jak na początku przedstawionej rewolucji, ludzie rzadziej kupują muzykę, bo już nie muszą, albo chodzą na koncerty. Jest też druga strona medalu. Powstaje ogromny szum, chaos informacyjny. Muzyka jako forma przekazu treści, czy to treści per se, czy treści w formie emocji, przybiera podobne formy co reszta treści internetowych, które dzisiaj może nadawać każdy. Tak jak ty, oglądając ulubionego youtubera, możesz sam lub sama chwycić za kamerę i zacząć nagrywać własne filmy do internetu. Wiecie jednak dobrze, że nie oznacza to całkowicie równych szans. Uzdolnieni i świetni artyści mają wbrew pozorom często trudniejsze zadanie, bo skoro istnieje nie jezioro, a cały ocean innych twórców, to ciężej do nich dotrzeć. A muszę was zmartwić, marketingowa skromność w stylu rób dobre rzeczy same się obronią, w wielu przypadkach nie działa, a w grę wchodzi albo wstrzelenie się w uniwersalne, przeciętne gusta, albo mechanizmy promocji. Ale hej, płytę dzisiaj możecie wydać sobie kompletnie sami. Nikt nie musi być już uzależniony od wytwórni muzycznych, które będą czerpały spory procent z waszych dochodów. Słuchacie muzyki za darmo, gdzie chcecie i kiedy chcecie, więc koniec końców wyszło chyba całkiem dobrze. Na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się.